Witam wszystkich serdecznie, 23 lata w Polsce, 20 lat w Anglii, a teraz mieszkam na Sycylii. To mój świat, bella Sicilia. Przygody Sebastiano. Kochani widzowie, kolejny dzień, kolejne domy do pokazania specjalnie dla Was na Przygody Sebastiano. Kolejny odcinek z domami. Pokażę wnętrza, pokażę dachy, pokażę wszystko, co jak jest. Kawa na ławę, nie ma tutaj żadnych filtrów, żadnych tutaj niedopowiedzeń nie będzie u mnie, jak zawsze. Wszystko dla Was, prosto, świeżo, z Sycylii, od Sebastiano, tylko na Przygody Sebastiano. Zaraz spotykam się z Enzo Mendola i jedziemy do miejscowości Bisacquino, a tam czekają na nas dwa domy. Ale co jest najlepsze, kochani, to nie wiem jakie, bo Enzo mi zrobił niespodziankę, więc nie powiem Wam, co będziemy oglądać, ale zaraz zobaczymy. Jak widzicie, słońce wróciło nad Sycylię i na tym to wszystko polega. Sole, mare, fiesta i felicita. Buongiorno! Właśnie Enzo przyjechał w swoim niezawodnym Fiacie Panda. Panda, the best car. No, in Italy. Tutto Italia, sì. Buongiorno Enzo. Buongiorno. Ciao, Ciao, ciao. posso? Sì, a posto, tutto ok. Possiamo andare? Sì. No i taką niespodziankę mi Enzo zrobił właśnie. Przywitał mnie pod swoją agencją, swoim niezawodnym, jakże to przepięknym Fiatem Panda. Bam! Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek znowu spowoduje poruszenie w internecie i wszyscy wojownicy klawiatury tutaj się udzielą i będą tutaj wypisywać wspaniałości oraz różne okrucieństwa. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao YouTube! Si! Nasi niezawodni tutaj, panowie od śmieci. Zawsze, wszędzie, piątek, świątek i niedziela wywożą śmieci. To jest odcinek dla Was, domy na Sycylii, tylko na Przygodach Sebastiano. No ale zanim wyruszymy, to Wam pokażę biuro właśnie Medi Studio, proszę bardzo. Tutaj to wszystko się dzieje. Jak przyjedziecie, tutaj będziecie przywitani. Tutaj jest zdjęcie wszystkich osób, które kupiły domy właśnie na Sycylii. O, są wszystkie certyfikaty ważne, nagrody, jakie mogą zdobyć. Proszę. A tutaj wszystkie certyfikaty i wszystkie artykuły z gazet właśnie agencji Medi Studio, która jest w 100% legalna, nie ma żadnych ukrytych opłat. Specjalnie właśnie Wam to mówię, żebyście o tym wiedzieli, żebyście się nie dali nabić w butelkę. Proszę bardzo, tutaj od gminy Chiusa Sclafani Medi Studio dostało wszelkiego rodzaju artykuły. Oto Enzo Mendola w gazecie. Tutaj La Repubblica, kolejny artykuł o Medi Studio. Wszelkiego rodzaju właśnie, proszę, certyfikaty. Wszystko jest na miejscu. I ja to Wam mówię i gwarantuję Wam 100% profesjonalizmu. A na tych zdjęciach jestem ja, moja żona, kontrakt, pani notariusz oraz Maria Concetta. Więc jak widzicie, wszyscy są tutaj. I to się nazywa Familia Medi Studio. No więc już wiem coś o tych domach. Będą to nowe domy, których jeszcze nie ma na stronie Medi Studio, ale będą najpierw na kanale Przygody Sebastiano. Więc zapraszam Was na kolejną przejażdżkę Fiatem Panda z Enzo Mendola. Niezawodne Fiaty Panda. Teraz będziemy mieć duże nachylenie terenu, bo zjeżdżamy z górki. Uwaga. O, 20%. Ciao. Przygody Sebastiano. Lecimy wysoko. Słońce, góry, sikani. Życie na pełno. Emocje, nowy start. To mój świat. Bella Sicilia. Przygody Sebastiano. Dojechaliśmy właśnie do pierwszej lokalizacji. Idziemy zobaczyć pierwszy dom. Kochani widzowie, przed Wami bardzo fajny, bardzo duży dom w Bisacquino. Tam jest początek, tu jest początek, tu jest garaż, tu jest mały balkon, tam jest drugi mały balkon, jedno okno, drugie okno i tam jest właśnie wejście do tego domu. Okay. Chodźmy zobaczyć. O, z tego punktu widzenia. Tutaj z przodu, proszę bardzo. Cały dom. On jest w bardzo wąskiej uliczce, kochani widzowie, więc tutaj troszkę z samochodem, no, powiedziałbym, ciężko. Jakiś skuter to tutaj może wjedzie, ale tak to Fiat Panda
może 500, Fiat 500. No zobaczcie, tu są schody z tej strony, dosyć strome, no a z tej strony jest kontynuacja schodów. O, więc ten dom jest narożnym domem, ale też prawie na długości całej ulicy. Chodźmy zobaczyć dalej, bo z drugiej strony ten dom ma taras. I to jest właśnie bardzo fajne, bo można się opalać. Proszę, za mną taras. Tutaj jest to dom w kondycji, powiedziałbym, no okej. Naprawdę okej. Jeden pokój na pierwszym piętrze wymaga takiego naprawdę dobrego remontu. No oczywiście, słuchajcie, okna trzeba wymienić, bo widzę, że są poniszczone. Z tej strony widać, że okna są takie, no jakby to powiedzieć, niezbyt specjalne. No, a to wam pokażę w środku. Dobrze, chodźmy, kochani. Wchodzimy do domu w Bissaquino. O, duża klatka schodowa. Od razu schody można iść na górę. Tutaj może być salon, a na prawo pomieszczenie gospodarcze. Widzę, że tutaj ktoś zamrażarkę ma, parasole. No jest pomieszczenie gospodarcze z małym okienkiem, więc można tutaj też sobie coś dać. Dobre miejsce na rowery. No ale chodźmy tutaj. No widać, że tutaj odchodzi tynk w tym pomieszczeniu. Proszę bardzo, jest tutaj do remontu, troszkę do pomalowania, ale góra, wszystko jest ok. Bardzo fajnie wygląda. Tu jest kolejne pomieszczenie gospodarcze, właśnie z tej strony. Też tu ma jakieś poduszki i inne sprawy. Ale chodźmy zobaczyć to okno, bo okno wymaga remontu. Proszę. Okno jest stare, ale nie takie stare jak w moim domu, troszkę nowsze. Natomiast szyby są powybijane. Trzeba to tutaj wszystko wymienić. No ale ogólnie pomieszczenie jest, powiedziałbym, troszkę ciemne, bo tu jest tylko jedno okno i to jest z wąskiej uliczce. Teraz są drzwi otwarte, więc właśnie słońce tutaj wchodzi, ale ogólnie to będzie troszkę ciemne pomieszczenie. A teraz chodźmy tutaj do kuchni. O, tutaj jest kuchnia, też ciemna. Okno jest troszkę w lepszym stanie, bo nie ma szyb wybitych. Troszkę nowsze okno. Tak, tutaj jest okno wymienione. Tu jest okno aluminiowe i nowsze, ale okiennice są nadal stare. Proszę, więc to pomieszczenie też jest niestety ciemne. Są szafki zamontowane. Kuchnię ktoś tu sobie zrobił. Tu ma kuchenkę. Tu jest stół. Farba odchodzi z góry, więc no, jest tutaj też troszkę roboty. Tutaj troszkę wilgoci widzę. Jest też. No niestety to jest projekt. Ale się nie przejmujcie, bo to jest piccolo projekt, uważam. Nie jest to duży projekt. A teraz wchodzimy do garażu. O, jeden stopień tu jest. Zobaczcie, przejście. Tutaj kolejna umywalka, ktoś sobie zrobił. Tutaj jest brama garażowa. To może być jasne pomieszczenie, w sumie jaśniejsze. Jakby się tu zrobiły jakieś wielkie drzwi, ale no nie wiem, bo jest zaraz ulica. Ktoś sobie tu zrobił salon, tu jest sofa, tu jest szafa, a tutaj jest zasłonięte za kotarą. No, takie załóżmy pomieszczenie, nie wiem, spiżarka. Tutaj są wszystkie wodne sprawy, pompy, nie pompy, kompresory, cokolwiek to jest. Tutaj jest duży pojemnik na wodę, 1000 litrów widzę i tam jest pomieszczenie jeszcze jakieś też schowek taki. No, też troszkę do roboty, do pomalowania, do poszpachlowania. Tu płytka widzę, że odchodzi w jednym miejscu, ale ogólnie najmilsi, no można tu przyjechać dosłownie i można mieszkać. Chodźmy teraz zobaczyć, co jest na drugim piętrze. Więc tu po tych schodach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 schodów najmilsi naliczyłem. Tyle tu macie. Na korytarzu duże okno, od razu dużo jaśniej. Zobaczcie, proszę. Od razu góra dużo jaśniejsza. Zaraz w lewo wchodzimy do pokoju, który uważam ma najwięcej do zrobienia, bo ma najwięcej wilgoci. Ściany są ok, ale niestety sufit ma grzyba. Ten grzyb jest tu wszędzie i tutaj odchodzi farba i tynk też.
Okno jest stare. Ok, okiennice, rolety też są stare. Tu jest pierwszy balkon. Proszę, ja na niego wszedłem, czyli jest bezpieczny. Można używać, więc Sebastiano Approvito. Więc to jest taki pokój właśnie, jakby to nazwać, nie wiem, kolejny salon można tu mieć. A tu z boku jest zaraz wejście na taras. Po lewej stronie jeszcze jest wejście na strych. Tam jest strych. Nie wiem, czy tam iść, czy nie. Ciemno tam jest, tam nic nie będziecie widzieć. No ale jest strych, można coś tam zrobić. Na pewno, jak ktoś chce. A tu jest wejście na ten taras. No śmiało, tu możecie mieć jeden leżak w tą stronę. No i drugi leżak w tą stronę, tylko że będzie może problem z przejściem pomiędzy tymi leżakami. Taki widok na Bissaquino, czyli no, widok miejski, nazwijmy to. Tutaj sąsiedzi sobie coś suszą, więc gaz jest w domu podłączony właśnie. Ok, tutaj ktoś coś remontuje. Tak to wygląda z tej strony, żebyście, kochani widzowie, widzieli dokładnie. Więc wchodzimy z tarasu. Ok, przechodzimy przez pokój. Jak widzicie, jest dużo jaśniej. I idziemy do następnego pokoju. Proszę. Nie no, jest tu dużo jaśniej, kochani widzowie. O, tutaj jest sypialnia. Dosyć duża. Łóżko jest, można od razu chrapusiać sobie. Szafa jest, można się od razu rozpakować, jak ktoś chce. Ubrania też można od razu założyć, jakby ktoś miał ochotę. A tutaj przed nami kolejny balkon. O, też taki malutki jak tamten, więc z tego balkonu widok na tamten balkon. Proszę, widok na sąsiadów oraz widok na prawą stronę z tego domu. Ok, ta sypialnia też wymaga troszkę remontu, bo tutaj jest ewidentnie wilgoć i grzyb, co na pewno wiąże się z tym, że coś przecieka niestety na dachu tego domu. Powiem wam szczerze, bo inaczej to by było po prostu niemożliwe. A tutaj na końcu domu, nad garażem, mamy kolejny pokój. Może być kolejna sypialnia. Też dosyć jasny, przestrzenny. Nie wiem, może ma 5 metrów na 3 metry. Tak to wygląda z tej perspektywy, kochani. No, a za mną okno. Ptaszki ćwierkają. Pogoda jest. I o to właśnie chodzi na Sycylii, kochani widzowie. A pewnie się zapytacie, no a gdzie jest łazienka w tym domu? No nie ma łazienki. No i jak nie ma łazienki? Jest łazienka, tylko jest troszkę problem, bo jest tylko jedna łazienka. Więc chodźmy ją zobaczyć. Więc zaraz na końcu domu, jak się wychodzi z pokoju nad garażem, skręca się w lewo i w lewo jest łazienka z małą wanną, taką głęboką do siedzenia. Identyczną wannę mam w domu u siebie, z bidetem, z ubikacją, z podgrzewaczem wody, to jest chyba 25 litrów. No i tutaj jest umywalka i okno na świat. Proszę, to jest okno z łazienki tego domu. Ok. Jeszcze wam go pokażę z takiej perspektywy. Proszę, żebyście widzieli też szerokokątnie. Ogólnie całość w ten sposób właśnie, o, proszę bardzo, w ten sposób wygląda łazienka. Więc pewnie się zapytacie, kochani widzowie, ile ten dom kosztuje. No to ja wam powiem. Ten dom jest wystawiony na sprzedaż za 60 000 euro. Rozmiar tego domu jest 162 metry kwadratowe. Więc jeżeli uważasz, że taki dom jest dla ciebie, że cena jest w twoim zasięgu, możesz się targować, możesz napisać do Medistudio, do Enzo Mendola i wszystkie właśnie detale kontaktowe są podane na spodzie tego wideo. Proszę pisać po włosku WhatsApp do Enzo Mendola albo e-mail do Medistudio Enzo Mendola. Proszę napisać, on zaraz do was odpisze. Jak nie odpisuje Enzo, proszę was, bądźcie cierpliwi, bo tutaj na Sycylii wszystko się robi piano. Nie ma pośpiechu, no bo po co naprawdę się śpieszyć. Więc proszę się nie martwić, jak jest 2-3 dni przerwy, czy tydzień przerwy w pisaniu. Nic się nie dzieje, Enzo o was pamięta, tylko Enzo tak
po sycylijsku was obsługuje. Więc, ale ja z mojej strony gwarantuję wam, że wszystko jest z agencją MediStudio ok, nie ma żadnych problemów, agencja jest 100% legalna, nie ma żadnych ukrytych opłat oraz jest wszystko dopięte zawsze na ostatni guzik. A na razie, kochani widzowie, będziemy zmykać do następnego domu, więc pamiętajcie, 60 000 euro, 162 metry kwadratowe, dom w Bisacquino. Chodźmy, kochani, zobaczyć kolejną kazę na Sycylii na sprzedaż z agencji MediStudio. A w Bisacquino takie właśnie widoki na wsi, tak zwanej kampanii możecie właśnie mieć, jak kupicie takie domy. Proszę bardzo, jest przepięknie. Nie, no ogólnie jest świetnie, powiem wam szczerze, mieszkać na Sycylii. Mieszkam sam już dosyć sporo czasu i jestem tak zadowolony, wdechę normalnie, wdechę. Tutaj jest wszystko, kochani, bellissimo i pamiętajcie zawsze, życie jest bellissimo. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał Przygody Sebastiano na YouTube, zapraszam was serdecznie na sklep.przygodysebastiano.com. Tam możecie kupić m.in. takie t-shirty oraz czapki baseballowe z logo Bellissimo. Zapraszam was serdecznie. Drogi widzu, jeżeli podoba ci się to, co robię, proszę bardzo, daj łapkę w górę, zostaw komentarz, podbij to wideo i dziękuję ci serdecznie za to. No i dotarliśmy do drugiego domu w Bisacquino. Proszę bardzo, cały odnowiony, tak on wygląda. Nowe okna, nowe drzwi, nowa farba, nowe marmury. Wszystko jest w tym domu nowe. Chodźmy zobaczyć do środka. Proszę, z przodu okna, wszystko jest odnowione. Główne wejście do domu. Wchodzimy do domu, od razu nas witają piękne płytki. Proszę zobaczyć. Wszystko odmalowane. Wszystko naprawdę zrobione na tip-top. Obejrzałem cały ten dom i powiem wam szczerze, że jest to jeden z ładniejszych domów, jakie widziałem na Sycylii. Tutaj przechodzimy do kolejnego pomieszczenia. Tu jest mała sypialnia z salonu. Tutaj jesteśmy w salonie, zaraz przez główne drzwi. Otwarty plan. Dół jest całkiem jasny. Jest to dobry znak, bo te domy właśnie na Sycylii są troszkę ciemne na parterach. Chodźmy teraz po schodach. Proszę. Ładnie odnowione schody na pierwsze piętro. Tu jest widok na klatkę schodową, właśnie z półpiętra. I teraz idziemy na pierwsze piętro. Na wprost od razu wchodzimy do całkiem dużej łazienki z umywalką, z pralką, z wanną, trójkątną, proszę, z dużym oknem, ubikacją, no i bidetem. Wszystko oczywiście odnowione. Kondycja bueno. Bardzo ładnie. A po lewej stronie wchodzimy do living room, tak zwany jadalnia, salon, kolejny, proszę, gościnny nazwijmy pokój. Wszystko pięknie umeblowane, więc jak widzicie jest tu naprawdę bardzo jasno w tym salonie na pierwszym piętrze. Mega wszystko odnowione. Z tego salonu przechodzimy do małej kuchni. Kuchnia jest wyjątkowo mała na rozmiar tego domu, bo dom ma, słuchajcie, 180 metrów kwadratowych. Jest to takiego samego rozmiaru dom jak mój, ale w dużo lepszym stanie. Kuchnia bardzo wąska, proszę zobaczyć. I tutaj też dużo miejsca zajmuje lodówka, szafki z drugiej strony. Tutaj jest kuchenka do gotowania gazowa. Ale skrzypi. Słuchajcie, w tym domu jest wszystko podłączone. Prąd jest podłączony, gaz jest podłączony, woda jest podłączona. No a tak wygląda kuchnia, żebyście widzieli też ultra wide. Dokładnie wszystko jak to wygląda, proszę. Więc odnowione, bardzo ładne. Jest ogólnie 1-2 pomieszczenia na każdym piętrze w tym domu. Więc jesteśmy teraz tu. Tu była łazienka. I chodźmy na drugie piętro. Tu jest mała szafeczka, taka na półpiętrze. I na drugim piętrze mamy bardzo jasną sypialnię. Proszę zobaczyć, wszystko pięknie, ładnie.
z dosyć dużym balkonem, też odnowiony balkon. Wszystko ładnie zrobione, płyteczki położone, barierki zrobione. Około 100 metrów dostęp do centrum Bissaquino, a tutaj widok na góry. O, więc jak sobie chcecie wyobrazić siebie na tym balkonie, tak to wygląda z tej strony, a tak to wygląda z tej strony. Chodźmy do środka. Ok. Więc to jest jeszcze raz sypialnia z balkonem jedna. A tutaj mamy drugą sypialnię, troszkę mniejszą, ale też z oknem, więc jest wszędzie jasno. I jak widzicie, wszystko jest wszędzie pomalowane, nikt nie cieknie, nie ma żadnych grzybów, nie ma żadnych, słuchajcie, tutaj śmiesznych rzeczy, więc jest wszystko ok. Naprawdę, każdy sufit, każda ściana, nic nie odpada, żadna sól tu nie wychodzi w tym domu. No, jeszcze raz wam dam troszkę tutaj dookoła, proszę bardzo, klatka schodowa, na prawo sypialnia jedna, na wprost sypialnia druga, no i oczywiście balkon, który wam przed chwilą pokazałem. Całkiem fajny dom. Ale co jest ciekawe jeszcze, to ten dom ma garaż. I chodźmy go zobaczyć. I w międzyczasie, jak idziemy zobaczyć garaż, to wam powiem, ile kosztuje ten dom. Więc jak tędy wychodzimy, to idziemy w prawo z domu i tutaj jest około 20-30 metrów do garażu. Niestety nie ma dojścia bezpośredniego z domu do tego garażu, ale można wykuć dziurę w suficie i zrobić klatkę schodową. Proszę bardzo, tutaj jest garaż. Właśnie ten czarny, który jest pod tym salonem na parterze. Jest to dosyć duży garaż. Ma małe wejście, bo wejście jest bardzo małe. Dosłownie tutaj wejdzie Smart, albo Panda, albo Fiat 500 maksymalnie. No ale chodźmy do środka, pokażę wam troszkę z innego punktu. Więc kochani, zobaczcie, naprawdę garaż jest bardzo, bardzo przestronny i właśnie tutaj, w tym miejscu można wykuć dziurę w suficie, zrobić klatkę schodową albo schody bezpośrednio tutaj. Tutaj jest naprawdę dosyć spora powierzchnia. No, jestem w garażu, a miałem wam powiedzieć, ile jest metrów kwadratowych i ile dom kosztuje. Więc słuchajcie, kochani, ten dom kosztuje 55 000 euro i jest to 180 metrów kwadratowych. Wszystko z garażem, z parterem, z pierwszym i z drugim piętrem. 180 metrów kwadratowych w miejscowości Bissaquino za 55 000 euro. Kondycja bellissimo, kochani. Kondycja bellissimo, 100%, 100%. Sebastiano Approvito. Dobra, więc to jest garaż. Jeszcze proszę bardzo tutaj pokażę wam z szerokokątnej kamery. Ok. Teraz wychodzimy i pokażę wam drogę powrotną do domu. Troszkę jest pod górkę z tego garażu, ale to wam na zdrowie wyjdzie. Słuchajcie, jak będziecie kursować w prawo, w lewo, nie? No, więc jeszcze raz. Ten oto dom, cały odnowiony, 180 metrów kwadratowych na Sycylii, w miejscowości Bissaquino za 55 000 euro. Sebastiano Approved. Więc tak, to był drugi dom właśnie w Bissaquino, który wam chciałem pokazać za 55 000, jeszcze raz 180 metrów kwadratowych. A teraz wam jeszcze pokażę przejście przez te domy w przyspieszonym tempie. Jest to osobne wideo po prostu z muzyczką, żebyście sobie zobaczyli ogólnie, bez mojego gadania, jak to wygląda. Zapraszam do oglądania i jak zawsze, kochani widzowie, widzimy się w następną niedzielę na przygodach Sebastiana o godzinie 12. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia wam życzę i pamiętajcie zawsze, życie jest bellissimo. Wszystkiego dobrego. Arrivederci. Ciao! Ascoltate vicinate, vi tempo di mangiare un pasto delizioso. Tutti i nostri amici raggiungeranno, mangeremo gran allegria. La mamma preparò i cannelloni, come dolce avremo gli spumoni.
Ci racconteremo storie ridendo finché piangeremo. Ci ricorderemo il passato, canteremo le canzoni dei nostri padri. La 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 ancora. Che pasto delizioso, abbiamo mangiato, la pasta è finita. E il vino melome della sulla dei nostri cari. Abbiamo spumoni con la bruschetta, 2 espresso e siamo rinati. Ci racconteremo storie ridendo finché piangeremo. Ci ricorderemo il